Cześć, zapraszam na film na kanale Marta Sieska. Marrakesz. Kiedyś stolica Maroka, a teraz czwarte co do wielkości miasto w tym kraju. Nazywane tak naprawdę perłą południa. Miejsce pełne kontrastów, które może wzbudzać zdecydowanie skrajne emocje. Z jednej strony są to kolorowe bazary, orientalne zapachy szafranu, wąskie uliczki wśród murów z czerwonej gliny, słodka berber whisky, czyli herbata na tarasie oraz piękne i wystawne pałace i riady. Prawdziwe lokalne życie zobaczymy dopiero w zapuszczonych uliczkach, bo z drugiej strony to chaos ruchliwych ulic, smród spalin tych starych motorynek, uginające się osiołki pod towarem handlarzy oraz odmienna kultura arabska i berberyjska, która nie jest przez nas zbyt dobrze zrozumiana. Maroko to brama do Afryki, ale jednak pod dużym wpływem Europy. To taki miks kulturowy i nie każdy na ulicy ubiera tradycyjny strój dżelabę oraz hijab. W normalnym, europejskim możemy czuć się całkowicie bezpiecznie, o ile nie odsłania zbyt wiele. Językiem urzędowym jest oficjalnie arabski, ale do codziennej komunikacji używany jest również francuski, pozostały tutaj po czasach kolonialnych. Występuje tutaj również język deria, czyli marokański, dawny język plemienny, a teraz z mieszanką arabsko-francuską. Ostatni język to berberyjski, zupełnie inny od arabskiego, ponieważ Berberowie to rdzenna ludność północnej Afryki i Sahary, a w Maroku zamieszkuje akurat największą część swojego społeczeństwa. Pierwsze kroki oczywiście kierujemy do jedzenia i znalazłam obok naszego noclegu wegetariańską knajpkę. Co prawda nie jest to oczywiście jakieś typowo marokańskie jedzenie, ale jesteśmy głodni i namówiłam innych też na wege jedzenie. Zobaczmy, co to będzie. No średnio czytelne to menu. Jakieś sałatki, burgery i makarony są do wyboru. Więc mamy tak, makaron jakiś taki z warzywami, chiński. Makaron prosty z bazylią i burger wegański, ale się spodziewałam czegoś po prostu dużego z bułą, a mam, co to jest, jakiś kalafior, cukinia i tyle. Riady to są takie tradycyjne marokańskie noclegi. Właśnie nocujemy w jednym z nich, nazywa się White Flowers. Postaram się teraz pokazać pokój w środku, ale on jest naprawdę bardzo ciemny i ciężko to uchwycić. Nasz pokój jest trzyosobowy. Jak widzicie, tu jest jedno osobne łóżko, drugie jest większe, z jakimś tam obrazem na górze. Powiedzmy, że to jest jakiś tam marokański wystrój typowy w Riyadzie. Ale ta łazienka jest otwarta. Przyznam, że jak się osoby dobrze nie znają, to wiecie, to może być jakiś tam dyskomfort, no ale dla nas luz. Dzisiaj poprosiłam na śniadanie o warzywa i nawet jakieś dostałam, plus ciasto na słodko oczywiście i naleśniki. Chleb musi być obowiązkowo, no i świeże soczki. Najpiękniejsze punkty turystyczne godne odwiedzenia to zdecydowanie te dwa miejsca. Pierwszym z nich jest ogród Majorel, założony przez francuskiego malarza, który kupił oazę i zaczął sprowadzać tu rośliny z całego świata. Raceny, bambusy, kaktusy i agawy. Po jego śmierci nikt zupełnie nie zajmował się tajemniczym miejscem, a miasto chciało postawić tu nawet hotel. Ostatecznie projekt został uratowany przez dwóch projektantów, Yves Saint Laurent i Pierre Berger, którzy zakochali się w tym miejscu i nadali mu drugie życie. Bilet wstępu aktualnie kosztuje 70 dirhamów do samego ogrodu, ale na pewno lepiej kupić łączony za 180 i zobaczyć również Muzeum Berberów i Yves Saint Laurent. Nam niestety nie chcieli już sprzedać tego drugiego, ponieważ przyszliśmy dopiero pół godziny przed zamknięciem. Targujemy się właśnie ostro za taksówkę, ja mówię 50, oni mówią 70 i już ktoś wsiadał w ogóle do taksówki i chciał nas sobie 70, ale nie damy się. Ja jestem twarda i mówię 50 i koniec. Taka ciekawostka językowa, która mnie naprawdę zaskoczyła, to często na ulicach słyszałam niecenzuralne dla nas słowa i myślałam sobie, o co chodzi, dlaczego ludzie tak do siebie mówią tutaj. Taksówkarz jednak wytłumaczył nam, że Bóg nazywany jest Chuja,
a wiele osób wita się ze sobą al-Huja, czyli po prostu bracie. I tak właśnie wyglądają boczne uliczki w Marrakeszu w kolorach takich pomarańczowych, żółtych. To jest typowa zabudowa i w ogóle wszystkie budynki są na jednakowej wysokości. Drugie miejsce to Pałac Sułtański El Bahia, który powstał w XIX wieku. Z zewnątrz zupełnie nie zdradza tego, co możemy zastać wewnątrz. Zobaczcie sami. Pałac Bahia jest czynny od godziny 9, a wejście kosztuje 70 dirhamów, ale o godzinie 11 tu jest naprawdę sporo ludzi, wycieczek, więc jeżeli chcecie być sami, to polecam przyjść o 9 jako pierwsi, będziecie mieć spokój. No bo nam się nie udało wstać. Najpierw wchodzimy przez bardzo mały riad, jak widzicie, tłumy są. No i dobry też spot do zdjęć, tu proszę bardzo, drzwi niebieskie. Idziemy dalej. A to jest główny plac w Riyadzie. O tej porze słońce jest tutaj dosyć ostre, tutaj się tworzą cienie i jest też sporo wycieczek. Po śmierci ostatniego sułtana niestety całe wyposażenie pałacu zostało rozkradzione. Możemy w takim razie tam przejść i zobaczyć to, co zostało najpiękniejsze, czyli kamienne, kolorowe mozaiki, te białe ściany, fryzy, sufity drewniane, łuki oraz patia z drzewami cytrusowymi. Cześć! Cześć, Kiciuś! To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie możecie się napić alkoholu w Maroku. Dlaczego akurat tutaj? Bo podobno właściciel ma jakieś kontakty po prostu z królem. No jak widać ceny nie są niskie. Dla przypomnienia 10 dirhamów to są 4 złote, więc na przykład takie drinki są po 120, no już naprawdę sporo, czyli to jest jakieś 48. Nieźle. Tak jak widać, 2 drinki z rumem i z kolą plus lokalne piwo 205 dirhamów. No trochę sporo, ale płaci się za widoki. Teraz zabiorę Was na dłuższy spacer marokańskimi uliczkami razem z naszym przewodnikiem Józefem. Przyznam, że z nim ta wędrówka po szalonym bazarze była naprawdę łatwiejsza, ale poczujcie ten klimat na własnej skórze. Thank you, goodbye. Okay, Joseph, so where we are going next? So now we are going to the souks. Souk mean the market where you find only the shops in the same thing, like Spice Market, yeah, plus Pshipravi, Yes, and Olives Market and others. that's fine. And Yes. where's the name of this street? So this street we call it Prince Avenue, but we are close to Jamal Fna Square, the famous square. So That's fine, let's go. yeah. Tu jest taka lokalna gra, gdzie trzeba założyć kółko na butelkę Coca-Coli, wtedy się coś wygrywa. Sami lokalni w to grają, tylko. Like you said, this is the main square, right? Yes, we were in the main square, the big square in Marrakesh. We call it Jamal Fna Square. So it's not very crowded right now, right? Yeah, it starts to be crowded right now. Until like 8, 9 p.m. it's more crowded. And it's better to visit it in the evening at night. Okay. Because it's crowded, you find the music groups and animation, the restaurant, about street food, so it's better at night.
podzielony na różne części. To jest akurat część z suszonymi owocami. A teraz idziemy na kolejną część. W ogóle jeszcze tam z boku było wejście do marketu, gdzie są same kurczaki. Żywe, jakieś tam w klatkach. To nie było przyjemne. A teraz wchodzimy chyba do ubrań. So is it the clothes? Coconut. Yeah, clothes soup. Moroccan clothes. This one. Oh, This let's is check the clothes clothes. of Let's the check the wedding. clothes. To są podobno takie lokalne sukienki, w których się bierze po prostu ślub. So, what's the name of this souk? So this souk we call it smarin. It's the principal souk where you find one mixed of the shops. They sell Moroccan artisan, like carpets, like bags and slippers and other things. And we call it smarin. Smarin. Yes. So it's the most famous, The right? most famous one in the souk. Okay. Yes. Tutaj jest market z samymi dywanami całkiem. A tak, proszę Państwa, wygląda bazar z góry, czyli samoróbki dachów. Jeżeli coś bardziej zawieje czy pada, no to tak trochę średnio to wygląda. Taki kubeczek soku z granatu kosztuje 40 dirhamów. Podobno to jest normalna cena. Oczywiście nie ma nigdzie cennika, więc trzeba się targować. Za 2 to jest 40, tak? Czyli za 1,20. Oczywiście mamy swoje kubki, no bo jesteśmy eko, tak? Tell me something about these ingredients. Okay, so we are here in the spice shop. Yeah, przyprawy, Przyprawy, yes. herbata miętowa, szafran. So this is the pomegranate flower. Aha, yes. The red one? The red one. Yes, that's one. This is chamomile Aha, yes, for I'll show it nervous later. system. And yeah, this is a rose petal. Aha, Yeah, and Yes. this is one type of cumin as a herbs. aha, Yes, wow. we make infusion for the digestion system. This is paprika, Papryka. schwarz yeah, so the hot paprika. Lavender. The lavender. Yes, Moroccan natural lavender. And hibiscus. Hibiscus. It's nice. And here we have the black soap. Oh, the black soap. This is the black soap. Yeah. Czarno midła. So it's natural. Yes. Okay. So he's لا صادق كنتي مكتوب مع الكلوب اخويا صح قراوه oil argan oil it's better for him the argan one I will show you that argan oil so it's handmade natural without any chemical product. So argan oil, we have argan tree only in Morocco. We have about 800,000 hectares. So we make extraction of argan oil. We get two types, cooking one and the cosmetic one. So this is the argan seeds. So for the cosmetic we make cold pression or extraction. This is the machine. It make extraction to give us our the argan oil. Are you doing it here in the shop? No, we do for the people who want to see the oil and see the extraction. okay, this way. So we can do it, then we give them to the in the bottle. Yeah, and this is argan oil, the cosmetic one. And this is it's very important if you want to buy argan oil to be certified organic by EcoCert. EcoCert is a French
company who certified the organic products in the world. They have these labels, and this is USDA organic, US certification. Okay, that's Yeah. very important. And it's very important to be in dark bottle. Yeah, black one, red one, blue one, but the dark to protect the fat acids from ultraviolet light. But what about the goats? Yeah, the goats. On the trees. What about that? So Tell me the goats something. go in trees to eat argan fruits. They use only the cover and they throw the rest. I mean the argan seeds. Okay, so in Essaouira and Agadir, where argan grows, there is many goats eat argan fruits because they don't have anything to eat there except argan. So they go in the tree, then eat argan fruits and use it, and that's it. So they can sometimes steal or stay in the trees. Yes. Yes, okay. And what we have And here? here we have spices and herbs. So do you also use them for Yes, the oils? we use some, yes, to get oils too, like essential oils. We make distillations of the herbs in the one machine to get a very concentrated oil. Yes. And this is Moroccan incense, zapach. Moroccan incense. The pink one. This, we make mixed and we burn it to get a very nice perfume in the house. That's fine. Like what they do in church, same thing. Yes. So they put the stone or herbs. And this is the cosmetic products, natural one. There is Moroccan clay, serums and others. So which one should we choose when we want to, just like something with a cream or serum? Yes. How to choose it? How to choose? Which so one is the best? the first thing it should be natural, because all the cosmetic chemical cosmetic products is not good for body, hormonal system and others. So it's the very important thing is to be natural. Then you can choose which one you like. Like here, there is for wrinkles, for dry skin and hair, for it depends, for acne even. It's Yes. one mixed of argan oil with essential oils. So you choose which type. And this is argan soap. Argan soap. Yeah, all it contains argan with other stuff. So this is natural. So it's nice for skin and face. Na targu trzeba być bardzo stanowczym i uważać na naciągaczy. Trzeba mówić la. To jest po polsku nie. Nie można się uśmiechać, nie zagadywać, a wtedy nie będą jakoś tam nas bardzo nagabywać, ale no, wybór jest ogromny różnych rzeczy. Jak widzicie, jest targ podzielony na różne części. Niektóre są bardziej takie lokalne, a niektóre nie z jakimiś tam chińskimi rzeczami, więc trzeba też po prostu się znać, gdzie, co i jak. Nie, jak ja mam tutaj przejść? Nie, to nie jest dobry pomysł. Nie. You can cross because this is the place. You don't respect, but when you cross, they stop. So go. Tak, to jest przejście przez ulicę. Widzą, że idziesz, to wiesz. Tak, widzą, że idziemy. Tutaj nie ma pasów, po prostu się przechodzi między samochodami. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Okay, so the national one was in the 6th November. Yeah, because Spain took some few cities in the Sahara, Western Sahara. So our king asked the Moroccan people to move there, to walk, to the Spanish people there, and they walked, and we got the Sahara Western, and so now it's Moroccan. So we celebrate this day every year. It's a national important event for us as a Moroccan. Yes, I've heard many things about the Sahara because when I checked the map of Morocco, sometimes it includes also the Sahara. Yes. What is the real Morocco map and territory? What do So you think? normally all the Moroccan map, the south and the north, it's Morocco actually. So the Moroccan government who has all these places. But the Moroccans who live in the Sahara Western, most of them they don't want to be in Moroccan with the Moroccan government. You want to make a small country. For that the countries say that this place is Moroccan, so they put all the map. The ones except that it's not Moroccan put just half. Okay, Yes. that's fine.
And what about today, holiday? Yes. So today, so Morocco is Islam country. So this day where our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. So one time a year, the Moroccans celebrate this day. So it's one day off for us. So the people work, they leave their work. So it's one day off, and we visit our families. Like share the breakfast, share lunch together. Buy clothes for the kids. So call the family who lives far, like in Europe or in other cities. Give gifts between us as a friends. This is how we celebrate this day. Okay, so what do we have here? So this is mint tea, herbata mintova, and this is chicken skewers. This is one special Moroccan meat with dry fruits and sesame. And this is kefta, means kofta sandwich. It's nice. It's all And this is falafel. I za to wszystko płacimy 311 dirhamów. Jak to jest z robieniem zdjęć i filmowaniem na ulicach w Marrakeszu? Wiele osób nie życzy sobie celowania w nich aparatem, zwłaszcza kobiety. Grozi to ich naprawdę wielką złością i krzykami, ale o zgodę można zapytać również ich męża lub brata. Panowie również niechętnie podchodzą do zdjęć, chyba że macie znajomego, który wam powie, co jest dozwolone. Natomiast niektórzy dadzą sobie zrobić zdjęcie, ale oczywiście za pieniądze. Miasto Marrakesz leży u stóp gór Atlas, więc po krótkim zwiedzaniu wybieramy się tam w dalszą podróż, wypożyczając samochód na lotnisku. Dojazd na lotnisko wydaje się prosty, ale to się okazało, że każdy autobus jedzie z innego przystanku. Wcześniej jechaliśmy 19, teraz 20. Ta 20 była taka bardziej lokalna, było dużo ludzi w środku i ciężko było w ogóle kręcić, robić zdjęcia, bo już pani były bardzo niezadowolone. No ale jesteśmy nie pod samym lotniskiem, tylko trzeba kawałek przejść. Mamy już wypożyczony samochód z firmy Aircar. Później wam napiszę, jakie są koszty wypożyczenia. Oczywiście trzeba sprawdzić wszystko, czy są jakieś zniszczenia, bo różnie to może bywać później przy odbiorze. No nie jest taki nowy, bo jest poobijany, ale to dobrze, bo później my też możemy coś zrobić. Jedziemy dalej w trasę.